Kochani, jesteśmy tutaj, aby porozmawiać na temat psów. Jak możecie jedne psy kochać, a drugie jeść? Jak możecie? We want you to stop trade dogs. We want you to stop eating dogs and farming dogs. It's ridiculous. It's 21st century. How could you allow people to trade and eat dogs? Stop eating dogs! Stop farming dogs! Stop eating dogs! Stop farming dogs! Stop trading dogs! Stop farming dogs! Stop trading dogs! Stop farming dogs! It's 21st century. How could you allow, as a government, how could you allow people to trade, farm and eat dogs and cats? It's really, really crazy and sick. Don't you feel that one dog you can actually love and one dog you eat? Don't you think it's kind of hypocrisy? So we are saying the government of Korea to stop trading and eating dogs, to allow people to love animals on one hand, and on the other hand kill them. These beings are sentient beings. They feel, and you know that they have feelings. You know that because you yourself have a dog in your house or your cat. How could you allow people to kill them legally in your country? Don't you feel it's a hypocrisy? It's a global protest against the Korean dog meat trade. So please join us and raise your voices in your country. Stop eating dogs. Stop trading farms. Stop trading farms. Stop eating dogs. Stop trading dogs. Stop farming dogs and stop eating dogs. Stop trading dogs. Stop farming dogs and stop eating dogs. Stop trading dogs. Stop farming dogs and stop eating dogs. Stop trading dogs. Stop farming dogs and stop eating dogs. Stop trading dogs. Stop farming dogs and stop eating dogs. Stop trading dogs. Stop farming dogs and stop eating dogs. It's a hypocrisy for you as a government to, on one hand, allow your people to kill animals, dogs, and on the other hand, make them, have a pet in the house. So we want to ban the dog meat trade because it's 21st century. Most people love dogs, most people love cats, and you as a government allow farmers and traders to trade and farm dogs for the people to eat. It's a hypocrisy. How could you eat one dog and love the other dog? All dogs are the same. All dogs have emotions, feelings. They are sentient beings. So guys, if we are here, we basically spend our time here to protest against dog meat trade. So again, let's shout. Stop trading dogs! Stop farming dogs! Stop eating dogs! Stop trading dogs! Stop eating dogs! Stop eating dogs! Stop trading dogs! Stop farming dogs! And stop eating dogs! Stop trading dogs! Stop farming dogs! And stop eating dogs! Stop trading dogs! Stop farming dogs! And stop eating dogs! Stop trading dogs!
These are sentient beings. Nothing different than pigs, cows, chickens. But come on, it's like dogs, you love dogs. And you allow your people to kill dogs. It's hypocrisy. So, stop trading dogs. Stop farming dogs. And stop eating dogs. Stop trading dogs. Stop farming dogs. And stop eating dogs. Stop trading dogs. Stop farming dogs. And stop eating dogs. Stop trading dogs. Stop farming dogs. And stop eating dogs. Stop trading dogs. Stop farming dogs. And stop eating dogs. Stop trading dogs. Stop farming dogs. And stop eating dogs. How could you work in a place where the animals are slaughtered? There's a law in your country to slaughter animals, dogs. How could you participate in this injustice? Because this is the biggest injustice in the history. The animal exploitation. Everybody in this building loves dogs. Everybody in this building loves cats. How could you allow people to farm, trade and eat dogs legally? Because there is a demand. Of course, it's a one answer. Because there is a demand. If there is no demand, you'll not do it. Isn't it true? You'll ban it. Because people would want to ban it. You would ban it. You do whatever people want to do. If there's a demand, you do what demand wants. But you as a power, as a government, you can ban this thing of killing, trading, farming dogs. Stop trading dogs! Stop farming dogs! And stop eating dogs! Stop trading dogs! Stop farming dogs! And stop eating dogs! Everybody here standing love animals. Everybody, even police people, love animals. Everybody loves animals. Dogs, especially dogs, cats. This building right here is the government of Korea. And they allow people to farm, trade, and to eat dogs. In this country, it's not allowed. It's not allowed, yeah? Because it's 21st century. We don't need to eat any meat to survive. So, it's really crazy that it's 21st century and we are here spending our time to tell you, adults, that it's a hypocrisy on one hand to love animals and on the other hand allow people to kill animals. It's a hypocrisy. And you do it only because there is a demand. If there's no demand, you stop doing it. Stop trading dogs. Stop eating dogs. And stop farming dogs. Stop trading dogs. Stop farming dogs. And stop eating dogs. Around the world, people are waking up. These animals are sentient beings, especially dogs, cats, all of them, pigs, chickens. If you spend time with them, you will not kill an animal. You will protect the animal. But somehow, in your country, it's allowed to kill dogs and cats and farm them and trade them. Stop that. It's very stupid thing to do. On one hand, kill animal, and the other hand, love animals. Especially beautiful dogs that we all have in our houses. But other animals are sentient too. So stop trading dogs, stop eating dogs, and
and stop farming dogs. Stop trading dogs. Stop farming dogs and stop eating dogs. Stop trading dogs. Stop eating dogs and stop farming dogs. Dlaczego tu w ogóle jesteśmy? Jesteśmy tutaj w związku z globalną akcją przeciwko jedzeniu psiego mięsa, przeciwko farmom psów w Korei Południowej i przeciwko handlu mięsem psim. Akcja została zorganizowana przez aktywistów i aktywistki z Japonii i krajów azjatyckich i przyłączyli się do nich aktywiści i aktywistki z innych krajów walczących o prawa zwierząt, nie tylko psów i kotów. Dołączyliśmy się także i my. W dniach od 7 do końca stycznia w miastach całego świata organizowane są protesty pod ambasadami, konsulatami w Korei Południowej, aby zwrócić uwagę, że jedzenie psów nie jest po prostu dobre. Nie jest żadnych zwierząt jedzenie dobre, ale tutaj jest kwestia jedzenia akurat psów podniesiona. Według szacunków koreańskiej grupy obrońców praw zwierząt, co roku w Korei Południowej, zjadanych jest nawet 1,5 miliona psów. Działacze starają się wygasić hodowlę, którą określa się szczególnie brutalną. Popyt na psie mięso spada i fermy są zamykane, ale w kraju wciąż pracuje ich tysiące. Wiele bez licencji, podkreśla pracownik Kara, to jest koreańska grupa obrońców praw zwierząt. Większość mieszkańców Korei Południowej nie chce jeść psów i opowiada się za prawnym zakazem handlu ich mięsem. Ale w kraju wciąż działają tysiące psich ferm, ocenia w rozmowie właśnie ta sama organizatorka całej tej akcji, Kim. Humane Society International namawia rolników do zamykania hodowli i oferuje pomoc w przebranżowieniu. Jak dotąd uczestniczyła w zamknięciu 17 ferm i uratowała prawie 2,5 tysiąca czworonogów. Większość ocalałych trafia do USA, Kanady i Wielkiej Brytanii, gdzie aktywiści i aktywistki szukają dla nich kochających właścicieli. Duża liczba uratowanych psów nie może liczyć na znalezienie domu w samej Korei Południowej, ponieważ w kraju w tym nie ma wystarczającej akceptacji dla adopcji. Jednym z powodów jest stygmatyzacja psów hodowlanych na mięso. Przedstawiciele branży przez lata utwierdzają ludzi, że psy hodowane na mięso nie mają duszy i są to po prostu zwykłe maszyny, które po prostu są zwykłym mięsem. Są głupie i niebezpieczne i generalnie różnią się od psów towarzyszących. Nieważne ile psów uratujemy z tej brutalnej branży, nigdy nie będzie łatwiej oswoić się z tym, że w jak surowych, przerażających warunkach te psy się znajdowały. Dla obrazowania te fermy mniej więcej wyglądają jak fermy zwierząt futerkowych u nas w kraju. Zwierzęta się tam rozmnażają, zjadają, umierają na choroby, nie są dostarczająco nawodnione, nie dostają jedzenia. Po prostu jest to jeden wielki obóz śmierci. Na fermach te zwierzęta są stłoczone w metalowych klatkach i skrajnie niedożywione. Tutaj na jednym z plakatów widać, jak wyglądają te klatki i jak te pieski tam sobie mieszkają. Psie mięso jest częścią tradycyjnego jadłospisu w Korei Południowej, jak i w ogóle w całych krajach azjatyckich, ale w ostatnich latach coraz więcej osób widzi w psach przyjaciół, a nie element inwentarza. Sondaż przeprowadzony na zlecenie HSI w 2020 roku wykazał, że prawie 84% mieszkańców tego kraju nie zamierza jeść psów. Większość Koreańczyków w ogóle nie je regularnie psów, podkreślają działacze tej organizacji. Zwraca się przy tym uwagę, że konsumują psie mięso jedynie w sezonie tym najbardziej gorącym. Nie wiem. Hodowla psów i handel ich mięsem znajdują się w szarej strefie, a władze zaostrzyły przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt. W 2018 roku władze zamknęły największą w kraju ubojnię psów, a południowo-koreański sąd orzekł w jednym przypadku, że ich zabijanie na mięso jest nielegalne i wymierzył za to ogromną grzywnę. Obecnie prawo ochrony zwierząt w Korei Południowej skupia się na zapobieganiu okrucieństwu podczas uboju psów i kotów, ale nie zabrania samego spożycia mięsa tych zwierząt. Nie wprowadzono jednak jak dotąd całkowitego zakazu, o jaki zabiega HSI. Choć za takim rozwiązaniem opowiadało się w 2020 roku prawie 59% mieszkańców Korei Południowej. Władze wprowadziły przepisy ochrony zwierząt i regulacje higieniczno-sanitarne przeciwdziałające okrutnym metodom uboju. Poparcie dla zakazu wzrosło o 24 punkty procentowe w ciągu 3 lat, wynika z badań zleconych organizacji. W ubiegłym roku grupa obrońców zwierząt CARE złożyła skargę na zarządcę fermy psów w mieście Bucheon
zarzucając mu zabijanie zwierząt bez odpowiedniego powodu oraz pogwałcenie przepisów budowlanych i higieniczno-sanitarnych. Został on później formalnie oskarżony. Sprawę rozpatrywał Sąd Miejski w Bucheon, który orzekł, że spożycie mięsa nie jest wystarczającym powodem, by zabijać psy, i ukarał zarządcę fermy grzywną w wysokości 3 milionów wonów, to jest około 10 000 złotych. Wyrok został wydany w kwietniu, ale dopiero w czwartek ujawniono szczegóły sprawy. Skazany nie skorzystał z prawa do apelacji. Sąd w Korei Południowej orzekł, że zabijanie psów na mięso jest nielegalne i wymierzył mu grzywnę. Według obrońców praw zwierząt ten precedensowy wyrok może utorować drogę do zakazu jedzenia psiego mięsa w Korei Południowej. To bardzo ważne, gdyż jest to pierwsza decyzja sądu wskazująca, że zabijanie psów na mięso jest samo w sobie nielegalne, oceniła prawniczka Kim Kyung-en. Jej zdaniem precedens otwiera drogę do całkowitej delegalizacji spożywania psiego mięsa w Korei Południowej. Decyzja sądu wywołała ostre protesty właścicieli psich ferm, no oczywiście, które z reguły pełnią jednocześnie funkcję rzeźni, gdyż władze nie zezwalają zazwyczaj innym ubojniom na zabijanie psów. To oburzające. Nie możemy zaakceptować orzeczenia, że zabijanie psów w celach konsumpcji ich mięsa jest równe zabijaniu zwierząt z powodu zachcianki, mówił w południowo-koreańskiej telewizji przedstawiciel Zrzeszenia Ferm Psów Cho Huan Ro. Dodał, że w kraju funkcjonuje około 17 000 takich ferm i wezwał władze do bezpośredniej legalizacji spożycia psiego mięsa. W przeciwnym razie będziemy walczyć do końca. No skąd my to znamy? Znamy to z własnego podwórka i z naszych ferm futerkowych i pana wójcika. Krowy, świnie, kury i kaczki hoduje się, by je spożyć, więc dlaczego nie psy? Zapytał Cho. My też zawsze się pytamy, dlaczego jedne jecie, a drugich nie? Największą ubojnia psów w kraju, w Sosengam, została zamknięta w 2018 roku. Ostatni duży targ psiego mięsa w mieście Deuk został zamknięty na początku 2019. Warto dodać, że większość młodych ludzi w Korei jest bardzo przerażona i zniesmaczona pomysłem jedzenia psów. Oprócz wzrostu liczby właścicieli zwierząt domowych nastąpił również wzrost świadomości na temat kwestii dobrostanu zwierząt ogólnie, a w szczególności znacznie większa otwartość na cierpienie zwierząt, które ma miejsce na farmach z psim mięsem i rzeźniach psów. Z miłości do zwierząt słynie też południowo-koreański prezydent Moon Jae-in, który w kampanii wyborczej opowiadał się za stopniowym wygaszaniem handlu mięsem psów. Pan Moon opiekuje się kotem i kilkoma psami, z których jeden, kundel o imieniu Tory, został przez niego przygarnięty ze schroniska, gdzie trafił właśnie po uratowaniu z jednej z ferm psów hodowlanych na mięso. Panie Moon Jae-in! Panie Moon Jae-in! Czemu jedne kochasz, a drugie jesz? 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 Jeszcze raz, gdyby nie było popytu na to, to by nie było tego precedensu. W ogóle by nas tutaj nie było. Gdyby nie było popytu na mięso zwierzęce, czy psie, czy świńskie, czy krowie, czy kocie. Więc tak naprawdę rząd to jest tylko pigułka, która po prostu gra tak jak popyt każe. Jeżeli popyt jest, to wszystko robi po to, żeby ten popyt jakoś zorganizować i żeby ludzie na tym zarabiali, bo jest popyt. Jeżeli nie ma popytu, nie ma problemu. Więc tak naprawdę ten protest powinien być dla ludzi w Korei, bo jak masowo ludzie przestaną jeść mięso psie, to nagle nie ma problemu, nie ma farm, nie ma sprzedaży psów, bo niepotrzebne są na mięso. Wtedy ludzie sobie się obudzą, że te psy jednak cholera mają uczucia i powinny bardziej być zaopiekowane. Każde zwierzę, nawet ryba ma możliwość odczuwania tego świata. Zwierzęta nawet bardziej, uważam, odczuwają ten świat niż ludzie. Ludzie w 90% są w głowie, cały czas myślą. Nie potrafią czuć teraźniejszości. Psy, koty, wszystkie zwierzęta są tu i teraz. Są w teraźniejszości, są ugruntowane w życiu, odczuwają to życie o wiele bardziej niż ludzie. Ludzie tłumaczą sobie jedzenie mięsa, bo niby zdrowe, gówno prawda, bo niby siła z tego jest, też nieprawda. Dużo ludzie myślą,
zwierzęta są w teraźniejszości, są tu i teraz. I one, tak, planują swoje życie również, ale to są jednostki, to są jakby istoty, które są o wiele bardziej odczuwające ten świat. Człowiek, jak chce się wyłączyć, idzie z psem na spacer. Pies daje mu poczucie odpoczynku. Jak to w Korei się dzieje, że z jednej strony te psy są szanowane? Ja oglądałem materiał ostatnio, gdzie pod koniec była scena, gdzie pani idzie z psem na spacer i ma tego psa nawet w ogóle w takim specjalnym kojcu. Jak to jest możliwe, że w jednym kraju jedne psy się szanuje i traktuje naprawdę, jak się powinno traktować naszych przyjaciół, a inna osoba obok je mięso psie? Była taka scena, jak w restauracji pan smakował sobie psie mięso i mówi, ale dobre. A ten sam pan zaraz wróci do domu i pogłaszcze swojego psa. Jaki w ogóle rozpiździel w głowie mają tamci ludzie? Dobrze, że w Polsce chociaż tak się nie dzieje. Wyobraźcie sobie, siedzisz sobie, jesz burgera wegańskiego i obok ciebie je gościu psie mięso. Psie mięso, wyobraźcie sobie taką sytuację? Tam to jest możliwe. Dlaczego? Bo jest popyt na to. Jeżeli w Polsce byłby popyt na psie mięso, jak myślicie, co by zrobił polski rząd? By zorganizował jakoś tak, że jednak te psie mięso może być. Ale nie od wszystkich psów, tylko od tych takich z ras innych. To te psie mięso może być. Na pewno rząd polski by poszedł w tym kierunku, bo jest popyt. A jak nie ma popytu i większość Polaków kocha zwierzęta i nie wyobraża sobie jeść psów i kotów, to oczywiście takiej sytuacji nie ma. Po prostu wszyscy jesteśmy przeciwko krzywdzeniu zwierząt. Jak jeden mąż tutaj, gdybym się spytał wszystkich, czy jesteście przeciwko krzywdzeniu zwierząt, każdy by powiedział, tak, jestem przeciwko krzywdzeniu zwierząt. Okej, a jesz mięso? No jem. To jak ty to robisz? Jak ty to godzisz? Z jednej strony jesteś przeciwko krzywdzeniu zwierząt, a z drugiej strony płacisz za krzywdzenie zwierząt. Odpowiedź jest bardzo prosta. Urodziłeś się w domu, gdzie twoi mama i tata, gdzie twoi rodzice uczyli cię po prostu jedzenia mięsa. I nawet nie wiedziałeś, że to jest mięso. Gdybyś urodził się w domu, gdzie twoi rodzice byliby na kuchni roślinnej, byliby weganami, dziś byłbyś weganinem. Tak samo jest w Korei. Od początku taka tradycja. Jedzą psie mięso. Nie kwestionują tego. Wiedzą, oni mają w ogóle tak tam w głowie troszeczkę naprzemieniane, że odróżniają te psy, które można jeść, a te psy, które nie można jeść. Jaki brain fuck? Jak to jest możliwe, że jeden pies jest na jedzenie mięsa, a drugi do kochania? Jak oni to zrobili, że w tym kraju udało się rządowi wpoić taki mur pomiędzy zwierzętami? Jak im się to udało? Wiecie jak? Marketing. 1000-krotnie powtarzane kłamstwo staje się prawdą. I ludzie już tam nie kwestionują. Z pokolenia na pokolenie się utarło, że jedne psie mięso można jeść, a drugie psy są do kochania. Oni tak mają w głowie poukładane, nie kwestionują tego, ponieważ jest tradycja. W Polsce jest tradycja, że się je świnie, że się je krowy, tak? Stop eating dogs! Stop trading dogs! Stop farming dogs! And stop eating dogs! Don't be a hypocrite! Don't be a hypocrite! Don't be a hypocrite! Basically, if I'm talking to the government, I could say this. You basically lied to people. Because of the marketing, you lied to your people. You said to them that one animal can be eaten and another animal cannot be eaten. One dog meat can be eaten and another dog meat is just a dog. It cannot be eaten because it's another race. You lied to your people. How could you? How could you not tell them the truth? That all animals are sentient beings. All animals deserve to eat, deserve to live, sorry. Stop trading dogs, stop farming dogs, and stop eating dogs.
against animal cruelty. You as a government are against animal cruelty. And you allow animal cruelty. It's a hypocrisy, isn't it? To jest typowa hipokryzja, że z jednej strony oni jakby zezwalają na ubój na psie mięso, a z drugiej strony są pewne rasy, które niekoniecznie muszą być zjadane, które się kocha w tym kraju. Więc to jest hipokryzja. Jeszcze raz powtórzę, każdy z nas tutaj jest przeciwko krzywdzeniu zwierząt. Każdy. Gdybyśmy tutaj widzieli jakiegoś psa i jakiś gościu chciałby zabić psa, każdy z nas by bronił tego psa. Psa to oczywiście, ale świnie też byś bronił. A kurczaka, gdyby ktoś kopał kurczaka albo pisklaka, też byś bronił. Dlaczego? Bo jesteś przeciwko krzywdzeniu zwierząt. W głębi duszy nie skrzywdziłbyś żadnego zwierzęcia. Ale ponieważ chcesz być normalny, a normalnie w Polsce się je zwierzęta, niestety, bo tak ci wpoili rodzice, no to niestety jesteś z jednej strony przeciwko krzywdzeniu zwierząt, a z drugiej strony jesz zwierzęta. Jest to hipokryzja. Tego nie da się inaczej nazwać. Jak nazwiemy osobę, która mówi jedno, robi drugie? Tak samo stop trading dogs! Stop farming dogs! And stop eating dogs! Stop trading dogs! Stop farming dogs! And stop eating dogs! Stop trading dogs! Stop farming dogs! And stop eating dogs! Stop trading dogs! Stop farming dogs! And stop eating dogs! Stop trading dogs! Stop farming dogs! And stop eating dogs! Stop trading dogs! Stop farming dogs! And stop eating dogs! Stop trading dogs! Stop farming dogs! And stop eating dogs! Stop trading dogs! Stop farming dogs! And stop eating dogs! Stop trading dogs! Stop farming dogs! And stop eating dogs! Stop trading dogs! Stop farming dogs! And stop eating dogs! Come on, it's 21st century! How could you kill and eat the same animal?